Zwykły biały t-shirt, a ten jeden dodatek sprawia, że to już nie jest taka zwykła bluzeczka. Cześć, ja mam na imię Asia, a to jest kanał Plotka Design, na którym uczymy się szydełkować od absolutnych podstaw. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na tutorial szydełkowy na taki kołnierzyk. Te kołnierzyki, podobnie jak bandany, które nosi się przy dżinsach albo na głowie, albo pod szyją, to jest absolutny hit ostatnich miesięcy i myślę, że to będzie hit tego lata, więc zapraszam Was dzisiaj do zrobienia wspólnego kołnierzyka w dwóch wersjach, albo takiego do zawiązania, albo takiego, które możecie sobie przyfastrygować do dowolnej bluzeczki. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się spodoba. Zapraszam serdecznie. Kołnierzyk będę wykonywała z włóczki Royo, to jest połączenie bawełny z wiskozą. Mam tutaj już jeden kołnierzyk w kolorze białym gotowy, ale biały kolor po prostu na tle białego biurka jest słabo widoczny, więc żebyście wszystko dokładnie widziały, przygotowałam sobie taki beżowy kolor. Włóczka Royo to jest włóczka, którą już wielokrotnie Wam pokazywałam. Jest super na letnie wszelkie projekty, ponieważ ona jest taka bardzo delikatna. Robótki z niej robione są takie lejące i delikatne, więc i na bluzeczki, i na topy, na druty, i na szydełko będzie na pewno super. 60% mamy bawełny, 40% wiskozy. Namiary na włóczkę oczywiście zostawiam Wam w opisie, ponieważ jest to włóczka dostępna w moim sklepie internetowym. Tutaj biały, a teraz jasny beż. Producent nam zaleca szydełko i druty, gdzie tu mamy informacje. Szydełko i druty między 2,5 a 3 mm. Ja się zawsze pod tym względem odrobinę buntuję i robię szydełkiem większym, żeby jeszcze bardziej taki lejący, delikatny efekt uzyskać. Dlatego przygotowałam sobie szydełko w rozmiarze 4 mm. Na jeden taki kołnierzyk zużywamy niecały motek. Myślę, że tutaj by się udało jeszcze drugi kołnierzyk dla osoby dorosłej zrobić. W jaki sposób sobie zaplanować, jeżeli chciałybyście taki kołnierzyk robić dla dziecka, to informacje zostawiam Wam w opisie do tego filmu, jak również wymiary tego kołnierzyka, a teraz zabieramy się już do pracy. Zapraszam. Na początek robimy łańcuszek. Liczba oczek tego łańcuszka musi być liczbą podzielną przez 4 plus jedno dodatkowe oczko brzegowe. Zatem ja robię 97 oczek łańcuszka dokładnie i dla osoby dorosłej polecam Wam taką samą liczbę. Jak wspomniałam, w opisie macie informacje o wymiarach kołnierzyka, który ja otrzymałam, oraz o tym, jak sobie modyfikować ten wzór, jeżeli chcecie robić kołnierzyk na przykład dla dziecka. Zatem zaczynamy. 97 to jest 96, które jest podzielne przez 4 plus jedno dodatkowe oczko. Tu mam moje ostatnie oczko łańcuszka, 97, i sobie je przytrzymuję, żebym wiedziała, że to właśnie w to oczko mam się za chwilę wbić. Robimy teraz dwa dodatkowe oczka, których nie wliczamy do tego początkowego łańcuszka, mają nam tylko podnieść słupek wyżej, ponieważ teraz będziemy robić pełen rząd słupków. Zatem dwa oczka łańcuszka podnoszące nam robótkę wyżej, narzut nitki na szydełko i wbijamy się w ostatnie oczko naszego łańcuszka. Czyli tutaj, w to 97 oczko. Tych dwóch oczek dodatkowych nie liczymy. Wbijamy się tutaj i robimy pierwszy słupek. Staramy się nie rozciągać tego łańcuszka zbyt mocno. To ma być wszystko ładnie i równo. Narzut nitki na szydełko, przechodzimy do następnego oczka i oczywiście następny słupek. I tak pracujemy słupkami aż do końca tego rzędu i po obrobieniu łańcuszka słupkami, jeżeli robicie kołnierzyk dla siebie, to już warto sobie go przymierzyć. Można go sobie, mnie najwygodniej było nawet nie przymierzać wokół szyi i sprawdzać, czy tam jest ok, tylko przyłożyć do kołnierzyka jakiegoś t-shirtu, bluzki, która jest na Was ok i która Wam się podoba, żeby zobaczyć, czy obejmuje całą szyję naokoło, cały ten kołnierzyk, czy zostaje tylko niewielka przerwa z przodu. Tak właśnie ma być. Spotykamy się na końcu łańcuszka. Kończymy powoli rządek. Jeden słupek w każde oczko łańcuszka. I teraz ostatnie oczko i przechodzimy
do drugiego rzędu. Rozpoczynamy od wykonania 3 oczek łańcuszka, które już są liczone jako pierwszy słupek. Trzecie oczko łańcuszka, kto dopiero zaczyna przygodę z szydełkowaniem, na trzecie oczko łańcuszka, tu z boczku sobie zakładamy znacznik. To będzie miejsce, które będzie nam potrzebne później, więc warto sobie założyć znacznik. Kto nie musi, to nie musi. I teraz tak, patrzymy, z którego miejsca wychodzi nam ten łańcuszek. Tutaj jest nasze oczko, z którego wychodzi łańcuszek. To jest 4. oczko licząc od szydełka. 1, 2, 3, 4. I to jest oczko, które jest już jakby zajęte słupkiem, oszukanym słupkiem stworzonym z oczek łańcuszka. Następne oczko pomijamy i wbijamy się dopiero w następne. Robiąc sekwencję słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, czyli narzut nitki na szydełko. Wbijamy się w to oczko i robimy pierwszy słupek, 2 oczka łańcuszka, znowu narzut, wracamy do tego samego oczka i robimy drugi słupek. I teraz narzut nitki. Pomijamy kolejne oczko, wbijamy się w następne, robiąc zwykły słupek. Narzut, pomijamy jedno oczko, wbijamy się w następne, robiąc sekwencję słupek, 2 oczka, słupek. I tak pracujemy na zmianę do końca rzędu. Pomijamy jedno oczko pomiędzy, w następnym robimy słupek i znowu pomijamy jedno oczko i robimy sekwencję 2 słupki rozdzielone 2 oczkami łańcuszka. Tak to ma wyglądać, tak pracujemy do końca rzędu. Jeżeli nic się nie pomyliło i macie na pewno liczbę słupków w pierwszym rzędzie, która jest podzielna przez 4 plus 1 dodatkowy, to powinniśmy zakończyć ten rząd na jednym pojedynczym słupku. I za chwilę się przekonamy, czy u każdej z nas dokładnie tak jest. Robimy dalej, spotykamy się na końcu rzędu. Kończymy drugi rząd. 2 oczka łańcuszka, słupek i ostatni słupek wypada nam nad słupkiem tutaj. Tutaj dalej jeszcze są te 2 oczka łańcuszka, które robiliśmy na początku, żeby podnieść. Pamiętacie, łańcuszek początkowy i 2 oczka łańcuszka, żeby podnieść. Ale tutaj jest normalne, ładne, piękne oczko nad słupkiem i to w nim robimy ostatni słupek tego rzędu. I wszystko jest pięknie, tak to ma wyglądać. Jeszcze za wiele nie widać tego ściegu, będzie widać więcej za chwilę. Rozpoczynamy tak samo jak poprzedni rządek, czyli robimy 3 oczka łańcuszka. Trzecie oczko łańcuszka dosyć luźno i można sobie na nie założyć znacznik. Obracamy robótkę i teraz będzie już łatwiej, ponieważ teraz mamy pary słupków rozdzielone oczkami łańcuszka i mamy zwykłe pojedyncze słupki. Nad każdym z tych zwykłych pojedynczych słupków będziemy robić nadal zwykły pojedynczy słupek. Natomiast zmiana jest tutaj. Pracujemy w przestrzeni pomiędzy tymi 2 słupkami. W przestrzeni stworzonej z 2 oczek łańcuszka robimy narzut nitki na szydełko i w tej przestrzeni tym razem robimy sekwencję składającą się z 2 słupków, 2 oczek i 2 słupków. Czyli tutaj się wbijamy w ten łuk. Pierwszy słupek, drugi słupek, następnie 2 oczka łańcuszka rozdzielające, narzut i jeszcze 2 słupki w tej samej przestrzeni. Narzut i znowu przechodzimy nad pojedynczy słupek, robiąc w oczku nad nim, tak jak wspomniałam, zwykły słupek. I znowu narzut i mamy kolejną przestrzeń, więc robimy w niej 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I tak będziemy pracować w tym rzędzie. Mam zrobione 2 słupki, 2 oczka łańcuszka rozdzielające, narzut i jeszcze 2 słupki w tym samym oczku, w tej samej przestrzeni, narzut i znowu mamy pojedynczy słupek, więc szukamy oczka, które jest nad nim i robimy pojedynczy słupek. I tak pracujemy w tym rzędzie. Tak to ma wyglądać. Spotykamy się na końcu rzędu. Kończę rządek. Tutaj mam słupek nad słupkiem. I ostatnia moja sekwencja,
czyli 2 słupki, 2 oczka i 2 słupki. I teraz mówiłam w poprzednim rzędzie, że na trzecie oczko łańcuszka dobrze jest sobie założyć znacznik, ponieważ to jest to miejsce, gdzie musimy zakończyć rządek, wbijając się w trzecie oczko łańcuszka z tych 3, które tutaj zrobiliśmy. Bo pamiętamy, że te 3 oczka łańcuszka nam udają pierwszy słupek, więc musimy się tak jakby wbić w szczyt tego naszego udawanego słupka. Dlatego kto ma znacznik na trzecim oczku, to ma łatwiej, kto nie ma, to rozpoznaje, gdzie to trzecie oczko jest i robimy ostatni słupek, dzięki czemu rządek pięknie jest zamknięty. I już coś nam zaczyna tutaj wyglądać jakoś. Robimy jeszcze jeden rząd, bardzo analogicznie, czyli zaczynamy 3 oczka łańcuszka, znowu na trzecie oczko można założyć znacznik, obracamy robótkę i ponownie nad słupkami. Tu musimy sobie wszystko porozszerzać, żeby widzieć, gdzie jest ten rządek słupków pojedynczych. Tu był słupek i nad nim też będzie słupek, a znowu zmiana jest w tej przestrzeni, w naszej sekwencji. Były 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki, a teraz są 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki, czyli robimy narzut, wbijamy się w pierwszą przestrzeń. Oczywiście te 3 oczka łańcuszka już nam zastępują pierwszy słupek. Pierwszy słupek w przestrzeni, czyli z tej naszej sekwencji zrobiony, drugi, trzeci, czyli mamy tutaj 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, teraz w przestrzeni 3 słupki, następnie 2 oczka łańcuszka, narzut i wracamy znowu do tej samej przestrzeni, robiąc kolejne 3 słupki. Raz, 2 i 3. A następnie narzut i szukamy pojedynczego słupka za tą sekwencją. Tutaj w poprzednim rzędzie były 2 słupki, więc to są słupki z sekwencji, a zaraz dalej jest ten nasz pojedynczy słupeczek i robimy słupek nad słupkiem. I znowu narzut i znowu przestrzeń. Czyli jak widzicie, różnica w rzędach kolejnych jest taka, że te sekwencje nam troszkę inaczej wyglądają. I teraz przyjrzyjmy się temu mojemu kołnierzykowi. Tutaj widzimy sekwencję, gdzie był słupek, 2 oczka, słupek. Następny rządek to były 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Następny rządek, czyli ten, który ja robię w tej chwili, to są 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. I jak widzicie, to nam rośnie, poszerza się. Na koniec robimy taki wachlarzyk. Ale po co ja to pokazuję teraz? Bo ja sobie na tym rzędzie kończę. I mam taki kołnierzyk, jak widziałyście na początkowych zdjęciach. Natomiast wiem, że również są dosyć modne takie większe kołnierzyki, szersze kołnierzyki. I my możemy sobie modyfikować ten wzór, robiąc dalej poszerzanie tych sekwencji, czyli robiąc kolejne tutaj rzędy z tymi naszymi słupkami. Jedyna różnica będzie taka, jakbyście chciały bardzo szeroki ten kołnierzyk zrobić, no to już nie zrobimy tak samo wachlarzyków jak u mnie, bo jeżeli ta sekwencja Wam się tak poszerzy, to w tym wachlarzyku, w którym ja będę robić w jeszcze następnym rzędzie, co za chwilę pokażę, będę robić po 8 słupków. Jeżeli zrobicie więcej sekwencji tych, to trzeba będzie zrobić więcej słupków. To już do samodzielnej decyzji. Kto chce modyfikować wzór, to musi się uzbroić w cierpliwość i testować, ile tych słupków w wachlarzyku będzie najlepiej. Natomiast teraz jeszcze zanim wachlarzyk, to kontynuujemy ten rządek. Mam zrobiony pojedynczy słupek, więc wbijam się w następną przestrzeń. Robię 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. 2, 3. 2 oczka i znowu 3 słupki. A następnie odszukam pojedynczy słupek za sekwencją i zrobię nad nim również kolejny pojedynczy słupek. Pracujemy tak do końca rzędu, to już będzie rządek, to jest rządek przedostatni i spotykamy się za chwilę na ostatnim rządku, gdzie zrobimy te właśnie dekoracyjne wachlarzyki. Kończymy rząd, robię ostatnią sekwencję, potem zrobię ostatni słupek
znowu, gdzie robimy ostatni słupek, w to trzecie oczko łańcuszka, które albo sobie oznaczyliśmy, albo sobie nie oznaczyliśmy. Trochę sobie tutaj rozciągnę, żeby było mi wygodniej się wbić. I mam ostatni słupek tego rzędu. I teraz przechodzimy do ostatniego rzędu w ogóle całego kołnierzyka. Robimy wachlarzyki, oczko łańcuszka, jedno tylko, obracamy robótkę i w tym samym oczku, z którego wyszłyśmy, robimy półsłupek, a następnie od razu przechodzimy do przestrzeni między trzema słupkami i robimy w niej 8 słupków, czyli narzut nitki i od razu się wbijamy tutaj i robimy 8 słupków bez żadnych oczek łańcuszka pomiędzy. Natomiast nad słupkami, tu gdzie był ten, gdzie to mamy tu, jest pojedynczy słupek, pojedynczy słupek, pojedynczy słupek, to w oczku nad tym słupkiem robimy półsłupek i to nam jakby przyszywa ten wachlarzyk stworzony ze słupków do robótki. Po zrobieniu półsłupka ponownie narzut i znowu wbijamy się tutaj w przestrzeń i robimy w niej 8 słupków, a następnie robimy półsłupek nad tym pojedynczym słupkiem z poprzedniego rzędu. 5, 6, 7, 8. Szukamy pojedynczego słupka i robimy w nim półsłupek. W ten sposób jednocześnie przyszywając ten wachlarzyk i zobaczcie, już cała sekwencja wszystkich rzędów naszego kołnierzyka jest w tym miejscu gotowa. Robimy zatem dalej. Może też się tak zdarzyć, że niektórym z Was w ogóle nie z tymi wersja z tymi wachlarzykami, tylko z tymi zaostrzonymi takimi właśnie przestrzeniami stworzonymi z oczek łańcuszka będzie się podobała, więc kombinujcie. Ja zachęcam zawsze gorąco do kombinowania samodzielnie, jak już się czujecie na siłach. Kombinujcie, która wersja jest dla Was fajniejsza. Ja robię dalej, pokażę Wam, jak to zakończyć, no i również wtedy ustalimy, czy robimy troczki do wiązania, czy ich nie robimy. 7 słupek i 8 słupek. No i kończymy. Tutaj znowu w trzecie oczko łańcuszka, ale tym razem półsłupkiem, czyli dokładnie tak samo, jak zaczynana była tamta strona. Kto ma znacznik, temu łatwiej. Ja sobie tutaj rozciągam ładnie. I w trzecie oczko łańcuszka początkowego robię półsłupek. Następnie oczko, takie jakby oczko łańcuszka. Obcinam włóczkę, wyciągam, zaciągam mocno. No i tutaj będzie trzeba schować końcówkę. I mój drugi kołnierzyk jest już gotowy. I cóż teraz? Teraz mamy opcje dwie. Oczywiście trzeba schować końcówkę i oczywiście dobrze jest chociaż parą z żelazka potraktować te kołnierzyki, ponieważ tutaj nadal są takie góry, doliny i to wszystko musi się pięknie wyrównać. Jeżeli chcecie zrobić sobie taki kołnierzyk na stałe i uważam, że to jest super opcja, na przykład biały kołnierzyk na jakiś kolorowy t-shirt, albo ten beżowy kołnierzyk do białego t-shirtu, takiego naprawdę najzwyklejszego, można sobie przyłożyć do bluzki i przyfastrygować i przyszyć i on będzie na stałe i naprawdę będzie super dekoracją, super taką ozdobą, troszkę sprawi, że zwykła bluzka przestanie być taka zwykła. Natomiast jeżeli chcecie zdejmowany, no to musimy zrobić troczki. Musimy zrobić troczki do związywania. Widziałam też takie opcje, że tutaj sobie robimy z jednej strony pęteleczkę, z drugiej strony przyszywamy guziczek, no i jest na guziczek. Natomiast ta opcja mi się mniej podoba, więc ja myślę, że sobie jeden zostawię tak i przyszyję do bluzki, a na drugim zrobię troczki i teraz Wam pokażę, w jaki sposób je zrobić.
Do zrobienia troczków bierzemy mniejsze szydełko. Ja wzięłam szydełko w rozmiarze 3 mm, mogłoby być jeszcze mniejsze, ale to już wtedy będzie rzeczywiście troszkę niewygodne. Robimy pętelkę tak jak do łańcuszka. Teraz mogą nam się tutaj nitki rozwarstwiać ze względu na to, że jest takie cienkie szydełko, ale sobie damy radę. I teraz łapiemy naszą robótkę i tutaj może nie w samo oczko, bo tutaj jest taka pojedyncza nitka, ona może się rozciągać, tylko odrobinę głębiej, tak jakby w połowie słupka, który tutaj jest. Wbijam szydełko i tak jakby oczkiem ścisłym pobieram, przeciągam, przyszywam tę pętelkę początkową. I z tej pozycji zaczynam robić łańcuszek. Jaki długi ten łańcuszek? Taki, jakie długie chcecie troczki. Może być taki dłuższy, żeby zawiązać na taką zwisającą kokardkę, może być krótszy, to już wyłącznie zależy od Was. Staramy się robić ten łańcuszek dosyć ciasno, żeby tutaj właśnie nie było takich nieestetycznych dziurek. Na koniec również troczek traktujemy parą z żelazka. To się pięknie wszystko wygładzi. Ja robię wyłącznie z oczek łańcuszka. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie potem obrobić jeszcze ten łańcuszek półsłupkami, jeżeli troczki chcecie mieć grubsze, jeżeli taka wersja Wam się podoba. Jak już zrobimy odpowiednią ilość oczek, ja nawet nie liczyłam, robię to po prostu na oko, to po prostu na koniec obcinamy włóczkę i jak ją wyciągniemy, to ostatnie oczko łańcuszka nam się tutaj porządnie zaciąga. Teraz zakładamy końcówkę włóczki na jakąś małą igłę do włóczki, taką, która ma nie jakąś bardzo ostrą końcówkę. Obracamy łańcuszek i pod oczkami wrabiamy tę końcówkę w tę stronę, żeby nam się pięknie schowała. I pierwszy troczek będzie gotowy. Ja mam tutaj dużo końcówek do pochowania. Z drugiej strony również łapiemy sobie brzegowe oczko. Tutaj mamy te dwa oczka łańcuszka z kolei, które nam podnosiły łańcuszek do góry i tutaj się wbijamy tak samo pętelką jak do łańcuszka. Robimy drugi łańcuszek, chowamy wszystkie końcówki, traktujemy parą z żelazka albo porządnie blokujemy, czyli moczymy, układamy, przypinamy szpilkami do jakiegoś podłoża i czekamy, aż ładnie nam wyschnie. To już zależy od Was. Ja zawsze tylko i wyłącznie robię parą z żelazka, taką najłatwiejszą metodę. No i nasze kołnierzyki będą gotowe. Już zaproszę Was wtedy na podsumowanie. To jest mój plan na biały kołnierzyk. Biały kołnierzyk jest już potraktowany parą z żelazka i ja sobie go zamierzam przyfastrygować do zwykłej bluzki fuksjowej, bawełnianej i myślę, że będzie super. Ta bluzka już jest wielokrotnie prana. Wiem, że nie farbuję, bo to by było jedyne ryzyko. Myślę, że od razu nabiera innego charakteru i od razu widać, że chodzi w niej szydełkara. A teraz pokażę Wam, jak wyszedł ten drugi kołnierzyk z troczkami. Magia delikatnego blokowania parą po raz kolejny zadziałała. Dzianina robi się taka jeszcze bardziej delikatna, bardziej lejąca. Myślę, że to widać. Ja jestem zachwycona efektem. Tutaj mamy troczki do wiązania, więc tak naprawdę możemy sobie zakładać ten kołnierzyk do dowolnej bluzki. Mam nadzieję, że taka robótka Wam się podoba. Zostawiam zatem Was z komentarzami. Zapraszam serdecznie do komentowania, czy coś takiego założycie, czy byście założyły, czy macie pomysł, dla kogo to zrobić. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten wzór jak najlepiej. Dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję za wspólne szydełkowanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.